Witajcie drugiego dnia mojego przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Dzień zapowiada się dzisiaj wspaniale, bo jest pogodnie, właśnie wstaje słońce, a ja do przejścia mam odcinek przez Połoninę Caryńską i Połoninę Wetlińską. Uwielbiam ten klimat poranka, no co wam powiem. Dla tej ciszy i widoków można śmiało wstawać o 4:00, a teraz czeka mnie początek pierwszego z 2 poważniejszych podejść. No i na chwilę trzeba zniknąć w lesie. Między drzewami powoli zaczynają przebijać się promienie słońca. No i to jest jeden z moich ulubionych momentów w czasie takich porannych wyjść na szlak, bo te światłocienie wyglądają niekiedy naprawdę rewelacyjnie, a ja uparcie zmierzam w kierunku grzbietu Połoniny Caryńskiej. No i bywa tutaj niekiedy stromo, ale nic przesadnie trudnego. Trochę chyba za wcześnie, żeby zatrzymywać się na jakąś przerwę w tej wiacie, zwłaszcza, że tak na dobrą sprawę dopiero co wstałem niedawno. Kalkulując sobie tak pobieżnie, pewnie jeszcze jakieś kilkanaście minut do górnej granicy lasu. No i jestem ciekaw, jak ten poranek się rozwinął, co moje oczy zobaczą, czy będzie dobra przejrzystość. Zawsze mnie to tak napędza trochę, idąc pod górę, to całe oczekiwanie, jak będzie wyglądała panorama. No i można powiedzieć, że jestem. Jeszcze trochę schodów miałem do pokonania, ale wydostałem się ponad granicę lasu i teraz w otoczeniu takich ciekawych roślin podchodzę już na grzbiet. Wygląda to z daleka jak taka sałato-kapusta, ale to w rzeczywistości szczaw alpejski. Roślina o tyle ciekawa, że tutaj w Bieszczadach podpowiada, gdzie w przeszłości wypasano albo koszarowano zwierzęta, bo roślina ta jest azotolubna. A tam, gdzie pasły się duże stada, tam było dużo naturalnego nawozu, odchodów. No i one są takim niemym świadkiem po tych czasach, kiedy połoniny były bardzo intensywnie wypasane. Gdzieś tam za moimi plecami widać trasę, którą wczoraj przeszedłem. Pewnie będzie lepiej ją widać, jak podejdę kawałek dalej. Tak więc pędzę. Tam za moimi plecami widać otoczenie Tarnicy i szeroki wierch, który sprowadził mnie wczoraj do Ustrzyk, z których zaczynałem. No jak się tak zerknie w tamtą stronę, to wydaje się, że kawał drogi. Spodziewałem się o 6:30 spotkać kogoś, kto zaczynając z tamtej strony już by schodził. Widać, poranne wyjścia kuszą nie tylko mnie. Przede mną jeszcze takie podejście, ale nie jest ono ostatnim, na Połoninie Caryńskiej. Później będzie trochę spacerowego terenu. No i dopiero za jakiś czas ta najwyższa kulminacja. Ale o dziwo
całkiem nieźle się podchodzi. Co pewnie słychać nawet po moim głosie, że jestem w stanie w miarę normalnie mówić i nie duszę się na podejściach. Godzina 30 do Brzegów Górnych. Tyle przynajmniej pokazywała tamta tabliczka i nie wiem, czy jej wierzyć. Dziwnie szybko. Ja oczywiście i tak zabawię trochę na wierzchołku, zrobię sobie jakąś przerwę. No i jak widzicie, od wczoraj dosyć mocno wieje, ale w takie pogodne dni, bezchmurne jak dzisiaj, to raczej pomoc, bo jest dzięki temu trochę chłodniej. Bardzo przyjemny odcinek, ale widać już szczyt, na który muszę się wdrapać. Kruchly wierch, 1297 metrów nad poziomem morza. Tam właśnie teraz zmierzam. No myślę, że tak na oko jakieś pół godziny mnie czeka. Pewnie coś koło tego. No dobrze, szczyt coraz bliżej. 10 minut mniej więcej. Minąłem skrzyżowanie szlaków. Tam odbija ścieżka o kolorze zielonym w stronę Przełęczy Wyżniańskiej, skąd prowadzi najkrótszy szlak na Połoninę Caryńską. Jakbyście chcieli sobie tak po prostu w miarę prędko wyjść i pooglądać widoki, to tam wystartujcie. I został mi taki kawałek, a później jeszcze troszkę za załamaniem terenu. Szczyt Połoniny Caryńskiej wyłącznie dla mnie. Caryńskiej od nazwy nieistniejącej już miejscowości Caryńskie w tamtej dolinie się znajdowała. A teraz schodził będę w kierunku Brzegów Górnych, dawniej Berechów. No i dlatego też jeszcze przed wojną częściej tę Połoninę całą określano mianem Połoniny Berechowskiej właśnie. Tam na drugim planie widać już Połoninę Wetlińską. Tam będę szedł. No i jak widać, najpierw muszę wytracić całą tą pieczołowicie zdobywaną wysokość i w zasadzie od zera podchodzić w kierunku kolejnego celu. Niechętnie opuszczam ten bardzo widokowy grzbiet, zwłaszcza że pewnie za jakąś godzinę będę musiał ponownie rozpocząć podejście. Strzałka, którą mijałem, pokazywała mniej więcej 45 minut do Brzegów Górnych. Ta dróżka jest raczej oczywista, a teraz przynajmniej przez jakiś czas będzie mi pomagać grawitacja, więc ten odcinek raczej nie powinien mi sprawić kłopotów. Nawet wiem, w którym miejscu szczególnie uważać, bo ostatnio jak tutaj byłem na wyjeździe kursowym, zepsułem sobie kostkę. Na szczęście nie tak do końca, ale teraz będę tutaj super uważny. Las. Vegas to nie jest, ale chyba nawet przyjemniej, a już na pewno znacznie bardziej spokojnie. Słyszę, że tutaj też coś cieknie, jakiś taki strumyczek, więc nabiorę sobie trochę wody. W górach muszę sporo pić, a zdecydowałem, że nie będę jej nosił kilogramami, tylko będę uzupełniał na bieżąco. Sprawiłem sobie jakiś filtr, więc zobaczmy. Nim zejdę do Brzegów Górnych, odbiłem jeszcze kilka metrów dosłownie od czerwonego szlaku, odnaleźć ślady dawnych mieszkańców, bo Berechy Górne
jak dawniej ta miejscowość się nazywała, wysiedlone zostały w 1946 roku i po miejscowości niemal nie zostało śladów, ale zachowało się cerkwisko i ten cmentarz z zabytkowymi pomnikami. Co ciekawe, wykuł je miejscowy kamieniarz bojkowski Chryć Buchwak, a tutaj jest jego nagrobek, który wykuł sobie sam kilka lat przed śmiercią. Dlatego jeżeli będziecie tym szlakiem podążać, to dosłownie kilka metrów koło takiej tablicy informacyjnej warto skręcić. A teraz ta mniej przyjemna część wędrówki, czyli znowu podchodzenie, tym razem na Połoninę Wetlińską. I tak mniej więcej minęła mi pierwsza połowa tego etapu. Pięknie było i to miało pozostać bez zmian. Bycie jednak przyłapanym na gadaniu w kierunku obiektywu przeraża mnie niemal tak mocno jak lato w Chochołowskiej. A że zrobiło się trochę bardziej tłoczno, to nieco szczędząc słów, wiąłem się z brzegów górnych w kierunku Połoniny Wetlińskiej. Do celu godzina. Schody, po raz kolejny. Ale i tak ucieszył mnie fakt, że wszedłem już do lasu, bo zrobiło się strasznie gorąco, a nie jestem na szczytach, żeby mnie chłodził ten rześki wiaterek. Więc trochę cienia rzucanego przez te drzewa to coś, czego mi trzeba. No a niekiedy w prześwitach da się poglądać jakieś widoki. Szlak zawija niekiedy też na otwarty teren, więc jest na czym oko zawiesić. Ale jak pewnie słyszycie, teraz skupiam się na trudach podejścia. Ale pocieszam się, że jak już je zmorduję, to będzie mnie czekać bardzo długi i widokowy spacer Połoniną Wetlińską. No w zasadzie taki relaksujący, coś jak tam wcześniej na Caryńskiej. Idę w kierunku Hasiakowej Skały, gdzie znajduje się schron turystyczny. Już nie schronisko. Widzę, że chatka Puchatka 2. Tak się nazywa na tabliczkach. No i to jest mój aktualny cel. Tam pewnie zrobię sobie jakąś dłuższą przerwę. Za moimi plecami jest piękny kadr. Widać Połoninę Caryńską. Z tej perspektywy ma piękną sylwetkę, a gdzieś z tyłu, nieco po prawej stronie, Tarnica, czyli można prześledzić sobie trasę, którą do tej pory pokonałem. No i jeszcze pewnie kilka westchnięć i znajdę się na Hasiakowej Skale, gdzie znajduje się schron turystyczny. No i właśnie, trwają ciągle dyskusje, czy ten budynek można jeszcze nazywać chatką Puchatka, czy już nie można, no bo w ostatnich latach to schronisko zostało zastąpione nowym budynkiem. No i jaka by nie była ta dyskusja dotycząca nazwy, to pewne jest, że przede wszystkim obniżono rangę jego ze schroniska do schronu, co oznacza, że nie ma możliwości przenocowania w środku, a szkoda, może kiedyś w przyszłości się to zmieni. Nie działa też kuchnia, więc o jakimś żurku można zapomnieć. Można kupić przekąski, wodę, pewnie kawę, skorzystać z toalety, no i posiedzieć pod dachem, co też jest ważne, zwłaszcza w przypadku jakiejś kiepskiej pogody. No, kilka kroków i ja też robię sobie tam przerwę. Przytulnie jest w środku. Zaufajcie mi na słowo, nie chciałem nagrywać ludzi, którzy jedzą kanapki. Trochę prywatności. Teraz tym pięknym, otwartym grzbietem ruszam w stronę Osadzkiego Wierchu. No ten taki wybitny wierzchołek po lewej. Po prawej wznosi się Roch. Tam szlak akurat nie prowadzi. No i może dobrze, żeby już tych podejść dzisiaj było trochę mniej. Znowu schody. Tym razem na Osadzki Wierch. Podchodzę sobie właśnie pod wierzchołek. No i powiem wam, że to jest
chyba moje ulubione miejsce na całej Połoninie Wetlińskiej, bo to jest szczyt, który trochę dzieli ją na pół. I z wierzchołka można zobaczyć to, co już za mną, czyli ścieżkę w stronę Hasiakowej Skały, dalej Caryńską i tak dalej. A po drugiej stronie będzie już Smerek, Przełęcz Orłowicza, czyli te miejsca, które muszę jeszcze dzisiaj odwiedzić. Znaczy nie tyle, że muszę, w znaczeniu muszę przejść, ale trochę też chcę. No ale pokażę wam te widoki. Może też zaczniecie podzielać moją opinię, że Osadzki Wierch to na Połoninie Wetlińskiej najładniejszy szczyt. Panie Mateuszu, pozdrawiamy! I ja też pozdrawiam. Podszedłem kawałek, żeby znaleźć taki ładny punkt widokowy. Ale jeszcze, czekajcie. Jeszcze 5 sekund. A przede mną Smerek. Pocztówkowy wręcz fragment. Mu widać Osadzki i ten grzbiecik, którym schodziłem. I patrzcie, ile wierzbówki. Bardzo ładny ten Smerek. Całkiem strzelista z niego góra. Ja już wzrokiem wypatruję Przełęczy Orłowicza, żeby zrobić sobie jakąś przerwę przed tym atakiem szczytowym, ostatnim tego dnia. A Mieczysław Orłowicz to człowiek, który propagował turystykę w Karpatach Wschodnich. To on zaprojektował przebieg wschodniej części głównego szlaku karpackiego. Powiedzielibyśmy, że takiego praojca głównego szlaku beskidzkiego jeszcze w okresie międzywojennym. No i ten szlak liczył ponad 800 km, bo obejmował jeszcze odcinki, które obecnie znajdują się w górach już po ukraińskiej stronie. No i główny szlak beskidzki, można powiedzieć, że jest trochę spadkobiercą z zachodniej części tego szlaku. Oczywiście z pewnymi zmianami jego przebiegu na przestrzeni lat, ale nie zmieniło się jedno. Ciągle jest tutaj pięknie i ciągle można znaleźć tutaj przygodę. No to w górę. Przede mną z grubsza ostatnie 150 metrów podejścia. No i powiem wam, że może to zasługa tego, że wokół jest tak ładnie, ale w ogóle dzisiaj tych podejść nie czuję. Inną kwestią jest to, czy nie poczuję ich jutro rano. Ale tym będzie martwił się jutrzejszy Mateusz. Mapa i zegarek pokazują, że mniej więcej 1500 metrów w pionie dzisiaj zrobię. No i trochę mnie to cieszy, bo pewnie raptem kilka będę miał dni w czasie przejścia GSB, gdzie ta wartość będzie wyższa, a raczej powinno się to kręcić koło tego, więc prognostyk dobry. Wystarczy jeszcze tylko zadbać o stopy. To jest śpiewka na kolejne kilkanaście dni, ale zamiast o stopach, które nie są interesujące dla większej części naszego społeczeństwa, chodźmy na Smerek. Jest i Smerek dwuwierzchołkowa, co ciekawe, góra, ale tylko jeden z nich jest udostępniony turystycznie. Jest tam krzyż, są jakieś ławeczki, które mam nadzieję z chęcią przywitają mój tyłek, bo chętnie zrobiłbym sobie jakąś przerwę, ale będzie czekała mnie już tylko droga w dół. Tak jest, tak jak wspominałem, koniec podejść. Grawitacja będzie moim sprzymierzeńcem. Świetnie widać tę trasę, którą pokonałem z Osadzkiego, a przy dobrej przejrzystości widać stąd nawet Jezioro Solińskie.
teraz ze Smereka schodzę do Smereka, czyli miejscowości o tej samej nazwie, położonej poniżej. Tam w oddali widać już zabudowania. W oddali to dobre słowo. Ale co ciekawe, nad miejscowością po drugiej stronie wznoszą się już charakterystyczne szczyty, którymi wędrował będę jutro. Widać m.in. okrąglik, duże jasło z taką niewielką połoninką szczytową, małe jasło dalej i tak dalej. Więc tak sobie śledzę i zerkam, co jutro mnie czeka. Póki co czeka mnie jeszcze trud zejścia. Niby pomaga grawitacja, ale z drugiej strony takie luźne kamienie na stromym podłożu to nic dobrego. W podobny sposób zaczynałem dzisiaj dzień, plus minus oczywiście, bo światło było zupełnie inne, ale też takim odcinkiem leśnym. Jakiś taki dziwnie zadowolony i zrelaksowany jestem, to aż podejrzany. Wydaje mi się, że to dlatego, że dociera do mnie świadomość, że dzisiaj już nigdzie nie muszę podchodzić. I mogę tylko cieszyć się takim marszem. Minąłem jeszcze 2 turystów, pozdrawiam was gorąco, którzy powiedzieli, że tam niżej jest nuda. No i ja po tych widokowych wrażeniach z chęcią ją przywitam, żeby już tylko tak sobie dodreptać na nocleg. No a jeżeli ścieżka będzie tak wyglądała, czyli las, cisza, to też nie będę narzekał. Ja bardzo lubię spacery po lesie, zwłaszcza jak jest jeszcze pusto. Sielanka, mówię wam. Rzeczywiście niewiele się na tym odcinku dzieje i pewnie gdybym tym szlakiem podchodził, to mógłbym kręcić nosem, ale do zejścia no jest w zasadzie świetny, bo na dużej części to w zasadzie taka wygodna, ubita autostrada i schodzi się sprawnie. Ja już powoli myślami jestem przy kawie, a odkąd usłyszałem szum jadących samochodów i jakieś przydomowe psy się odezwały, to już wiem, że miejscowość, do której idę, jest blisko. Moje zmysły mnie nie zawiodły. Przede mną asfalt, za moimi plecami asfalt, a to oznacza, że do miejscowości Smerek, mety dzisiejszego odcinka, pozostało mi co najwyżej kilkanaście minut takiego leniwego dreptania. Dreptania mało inspirującego, trzeba przyznać, zwłaszcza w przypadku ruchliwej drogi i nawierzchni mało przyjaznej stopom, no ale i tak czasami trzeba. A podsumowując ten drugi dzień na GSB, no to morale ciągle wspaniałe, stopy jakoś się trzymają, tak więc zaglądnijcie następnym razem, no i do zobaczenia. Cześć!